Pierwszy dzień oczekiwania na gołąbki z Brukseli na dystansie ponad 1000 km zakończony. Nie ma gołąbków na razie dzisiaj. Raczej się ich dzisiaj nie spodziewałem. Loty krótsze były dosyć ciężkie. Będziemy, miejmy nadzieję, jutro się coś pojawi. Także witam Was wszystkich serdecznie. Nie wiem, co się uda zrelacjonować z tego lotu narodowego. Czy coś przyleci, czy będzie co nagrać. Byłem na imprezie, przyjechałem, ale nie ma żadnych gołąbków. Jutro zobaczymy. Jutro jeszcze cieplej. No, będziemy czekać. Dłuży się to czekanie. Już południe, rano podłączyłem zegar wcześniej z Brukseli, gdzieś tam tu na naszych pomiarach w okolicy słyszałem, że jakieś ptaki się pojawiły. U mnie na razie jeszcze nie ma, czekamy dalej. Był kolega, pogadaliśmy, wypiliśmy kawę. Właściwie doleciały ptaki, ale z wczorajszego dnia praktycznie brakuje jakichś pojedynczych roczniaków. O, tam latają, bo mogą gołębie wyjść z gołębnika sobie znaczy one nie puściłem dzisiaj na oblot i same z gołębnika uciekają i wyskakują. Kolega przyjechał, zabrał sobie młode z woliery do wzmocnienia, coś ciekawego. Ostatnie takie młódki po takich ciekawych rodowodowo ptakach. O, tu też widać uciekły buzi. Właśnie idę zrobić porządek, porozdzielać towarzystwo, bo dość tego siedzenia razem. A, to stary. Myślałem, że coś siadło, a to cukrówka. O. I takie to mamy. Gdzie wy patrzycie? Gdzie wy patrzycie? No, czekamy, mogłoby coś usiąść. Także komitet powitalny jest i czekamy na gołąbka z Brukseli. Zaczęły się żniwa. Jak widać, tu obok mnie kombajn młóci zboże. Obok gołębników mam też rzepaki posiane, także myślę, że niedługo też będą młócone. A teraz jeszcze pokażę Wam gołąbki z gołębnika rozpłodowego. Młodziaki idę tam pokarmić. Część zabrał kolega Zbyszek, a drugie z gniazda jeszcze zostały. Takie młode teraz prawie do brania są na wolierze. To będzie samczyk. Myślę, że gołąbek, którego będzie pociecha. Raczej już teraz do rozpłodu niż do lotowania, bo to trochę późne. Ale no fajny. Pokażę jeszcze Speedbully. Speedbully jest szemelka. Prawdopodobnie samiczka Speedbulla i Nationala. Drugi z gniazda samczyk. Poszedł do kolegi. Także teraz rozmawiałem przez telefon. Zadzwonił mi gościu i siadł gołąb. Zatikało i jest z Brukseli gołąbek. Przyleciał mi syn starego Van Luna i samicy Ajerka Muller. No, widać, jak skrzydełka trzyma. Teraz jedzonko sobie tu przyleciał. Także oj, biedaczku. No pięknie. Jednego z Brukseli mam. Także
naprawdę jest z Brukseli i to samczyk. XIX rocznik. Tu jest twoja samica Siwka, idź do niego. Siwka, idź do niego, idź. O, właśnie. Tam jest twoja samiczka. Widzisz? Ale chyba jeszcze ma siły. Coś pięknego. Przyleciał. No pięknie. Chyba zasłużył na to, żeby go chwilkę pokazać. Złapię go do ręki. O. Wytarany, brudny troszkę. Śmierdzisz jakąś gnojówką. Brudny troszeczkę. Dobra, idź. O, najlepsze, że tu jest jego matka. To jest jego mamusia. Mamusia jest 2010 roku. Była na rozpłodzie, ale ją tu puściłem na oblatanie. Z racji wieku już po prostu na wolności obsługuje samczyka wdowca. A tata to stary Van Loon. Mamy dziś poniedziałek. Co prawda dalej konkurs z lotu Bruksela trwa, ale trzeba szykować gołąbki na kolejne loty. W weekend najbliższy mamy lot Zeven, czyli maraton numer 2, 700 km, więc nie mogą gołębie siedzieć w gołębniku. I czekać, bo jakby konkurs w Brukseli nie wiadomo kiedy się skończy, więc trzeba zrobić oblocik. Jakby co przyleciało, to dzisiaj te parę minut nie powinno mieć znaczenia, co jak przyleci, to już będzie wystarczające szczęście. No, my to jeszcze mamy poza mistrzostwem, więc priorytetem jest mistrzostwo normalne, oddziałowe, a Bruksela jest dodatkowa, więc muszą sobie rozprostować skrzydła, polatać i trenować do kolejnego lotu. Więc oblot samiczek, były upały, przeszły burze, ochłodziło się. Ale one tańczyły tak śmiesznie. No, widzę, że siadają. No, ale rozprostują trochę skrzydła. Idziemy zobaczyć naszego bohatera z Brukseli. O, dziś tak chłopak wygląda. Tu ma dziewczynę. Zostawiłem mu ją, żeby tu ma dziewczynę. Został z nią, a tu jest, już się dobrze czuje. No. O, trochę zestresowany na kamerze. No.
I tak to wygląda. No i teraz kilka refleksji mnie naszło, z którymi się z kolegami chciałbym podzielić. Miałem kilka telefonów, kilka rozmów. Właśnie loty w te ciepłe temperatury. Czy lecieć, jakie loty lecieć, do ilu kilometrów, jak to mniej więcej wygląda. Są zwolennicy, są przeciwnicy. No i nie jest to prosta sprawa. Powiem tak, zadzwonił do mnie kolega, który chciał przekazać, jak mu lecą gołąbki, bo zaczął hodowlę, to zaopatrzył się u mnie w gołębie. Rok lub 2 lata temu, ma młode stado, roczniaki głównie i parę dwulatków, więc młode stado, zaczął hodować, zaczął lotować. Chyba w zeszłym roku pierwszy raz leciał gołębiami na stare. To może już nawet 3 lata temu u mnie był, bo to nie pamiętam, czy na wiosnę było, czy na jesień. Wiem, że przyjechał osobiście. Już mi się przypomina, jak była pandemia, bo to mi mówił właśnie, jak była pandemia, to zakaz wysyłek pocztowych był. Czy może chodziło bardziej o ptasią grypę, czyli teraz nie wiem, która katastrofa, że tak powiem, ekologiczno-zdrowotna, ale w każdym razie nie było chyba wtedy wysyłek pocztowych. Przyjechał osobiście po młódki, wziął młódki na początek własnej hodowli. No i teraz zadzwonił po 2-3 latach pochwalić się, że mu bardzo dobrze potomkowie moich gołębi idą. Bardzo fajne wyniki osiąga, mimo że jest młodym hodowcą, ma młode stado. Nie będę do końca mówił rejonu oddziału, bo mówiąc, że zajmuje czołowe miejsca i młody hodowca, na pewno by zlokalizowali. Zresztą jak ktoś ogląda z tego oddziału, to być może i tak się domyśli na podstawie kilku danych, bo zajmował czołowe miejsce. Zadzwonił się pochwalić i powiedział, że oni lot teraz mają w niedzielę. W niedzielę 500 km. On ma same roczniaki i parę dwulatków. Do końca sezonu nie zamierza lecieć, bo potem jeszcze mają maratony i tak ich nie obsadzi. Ale teraz jeszcze na tą... Akurat się tak złożyło. Chyba szczęśliwie, bo dzwonił dzisiaj i okazuje się, że szczęśliwie się złożyło, że ze mną porozmawiał. Bo ja mu powiedziałem, że ten lot w niedzielę 500 km w warunkach, jakie zapowiadali, będzie bardzo ciężki, że to będzie strasznie ciężki lot. I odwiodłem go od koszowania. Nie zakoszował ani jednego gołębia na lot, mimo że zajmował bardzo wysokie miejsce, więc wiąże się to ze stratą pozycji pucharowych we wszystkich klasyfikacjach, chociaż chyba i tak kategorie A, B, tam czołowo w oddziele, nawet może chyba wygrał, a te kolejne klasyfikacje, wiadomo, straci serię, no to spadnie, więc nawet chyba na koszowanie pojechał, bo koledzy się dziwili, czy może mu dzwonili, dlaczego nie wkłada, namawiali go. I dzisiaj mi zadzwonił, bo puścili w niedzielę. Powiedział mi tak, są koledzy, którzy włożyli 60 gołębi, mają w domu 30, 34. Są tacy, co włożyli 40 gołębi, mają w domu 3. Że straty wynoszą, ci najlepsi mają braki w granicach 50%. Ci słabsi to mają 90% strat, ci gorsi, czy ci co mieli większego pecha, więc straty przeogromne. Konkurs się nie skończył pierwszego dnia, na drugi dzień dopiero dobijali i konkurs się skończy na drugi dzień, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o straty w tamtym oddziale. Także kolega był bardzo szczęśliwy, że zachował gołąbki, bo powiedziałem mu zadzwoń, dałem mu taką radę. Ja nie wiedziałem, czy on włoży, czy nie włoży. Powiedział, dzisiaj zadzwonił. Powiedział mi, że on nic nie włożył, ale jest bardzo zadowolony, bo nic nie zgubił.
ma roczniaki i dwulatki, fajną kadrę na przyszły sezon, bo super mu leciały, nie pogubił, a koledzy są wykrwawieni. Co do lotów, to inny kolega, który też lotuje znowu w Opolskim, ma ode mnie gołąbki, no i też tam moimi gołąbkami fajnie leci, więc takie wiadomości, że hodowcy fajnie gołębiami, oryginałami ode mnie lecą, bardzo cieszą. A odnośnie jeszcze lotów właśnie w te pogody, to z kolei w Cieszynie mam kolegę, który włożył na maraton, w sobotę co prawda lecieli 750 km, 20 ptaków, na noc miał 19, czy na drugi dzień zaraz z rana, więc nie wiem, czy to jest też rodzina gołębi, są hodowcy, co jak się to mówi, bili i mają gołębie z takich lotów, a są hodowcy, co kompletnie gołębi nie mają. Ogólnie te straty, no niestety z takich lotów są duże. Tu jeszcze dodam na koszowaniu właśnie na Brukselę. Tam też była okazja porozmawiać z kolegami i tam hodowca, który no, mocno się angażuje w te loty długodystansowe, od lat dawał też na jakieś te loty ekstremalnie długodystansowe, stwierdził, że jego zdaniem mistrzostwo takie tradycyjne, normalne, oddziałowe powinno się kończyć na 600 km, chociaż jest fanem lotów długodystansowych, a długi dystans, 700 i maratony i ekstra długie maratony powinny być dla hodowców, którzy to chcą lecieć osobno, że on się nie dziwi tym hodowcom, co mają parę gołąbków, sobie tam lotują w oddziale, walczą o mistrza, no i potem trzeba włożyć na ciężki lot ileś tych gołębi na maratoński i jakby to jest, zależy jak ciężka pogoda trafi. Jak jest lot z wiatrem, no to szczęśliwie ten lot jest udany, łatwy i przyjemny. No jak trafi ciężkie warunki, upał, pod wiatr, to są ciężkie bardzo loty i duże straty, więc faktycznie tylko nieliczne gołębie dają radę. Są hodowle, które to w dość dobrym procencie odbijają, a duża część hodowli, nawet większa część hodowli ma po prostu ogromne straty. Ogólnie wychodzi na to, że jest połowa gołębi z takiego lotu, nie mówiąc już takiej Brukseli, gdzie na Polskę te pierwsze gołębniki jeszcze jako tako, pierwsze 700-800 km, jeszcze jak wiatr dobrze w jedną stronę zawiał, a jedna strona tu na południu, gdzie upał daleko, no ciężko, bardzo ciężko, jeśli chodzi o przyloty tych gołąbków, więc taka właśnie dyskusja się nawiązała, że loty z tej odległości to mistrzostwo oddziału takie miejscowe to właśnie do tych 600-700 km, no taki styl niemiecki trochę, a lotowanie długiego dystansu no to osobna kategoria i osobna bajka. I to tak hodowca, który kocha te loty, no ale tak jak mówił, nie zabraniajcie tych lotów nam, którzy te loty chcemy lecieć, tak? Że mają gołębie, potrafią je przygotować, chcą je przygotować. Taki gołąb na pewno inaczej się zachowuje, inaczej trochę ciężko te sprintery, które na normalnych lotach muszą się ścigać, naprawdę konkursy są coraz szybsze, a co innego te długie maratony. Także zapraszam do dyskusji na ten temat, do komentowania. To samo jakby ten temat komentowania dotyczy mistrzów z kategorii, czy czasami jakby nie zabija nas to, że musimy spełnić limit kategorii i czasami się jedzie na siłę w jakieś warunki, bo pogoda jest tak dynamiczna, że trzeba wykorzystywać ten czas. Jest plan lotów, co da się zrealizować, to da się zrealizować, ale większość hodowców, którzy nie chcą ciężkich lotów, po prostu chciałaby sobie w dobrych warunkach lecieć, pościgać się, a jak jest zła aura, czy bardzo ciężkie warunki, to nie lecieć, a te kategorie z jednej strony troszkę o to zmuszają, no chyba że trzeba by się wbić do głowy, że mistrzostwa ogólnokrajowe to nie jest wszystko i lecieć sobie, po prostu potrafić odpuścić taką rywalizację na wyższym szczeblu, lecieć dla własnej przyjemności, dla zdobywania konkursów, a te mistrzostwa właśnie czasami jak pogody nie spasują, przez tydzień jest fajnie, akurat na weekend przychodzi katastrofa i bardzo wiele zależy od pogody,
w dobrych warunkach łatwiej zrobić wynik, jest więcej gołębi, lepsze koeficjenty można wykręcić i można coś zrobić, a jak mamy pecha, to nie zrobimy wyniku. Abstrahuję od tego, trzeba mieć dobre gołębie, ale na pewno łatwiej zrobić wynik, jak jest dużo gołębi, nie zostały one wygubione, loty są powtarzalne, czyli gołębie się ścigają, wtedy można zrobić fajny wynik, fajne koeficjenty. Wszyscy się potem tymi gołębiami zachwycają nad tymi koeficjentami. A pytanie, czy gołąb, który zrobił taki bardzo duży wysiłek z lotu maratońskiego, wszystkie te gołębie, które powróciły, naprawdę dystans pokonały i jedna Bruksela zeszłoroczna do tegorocznej to 2 różne Bruksele. W zeszłym roku też mam, samiczka była w stanie od razu potem iść na 700, jeszcze konkurs 700 zrobiła za 4 dni, zakoszowana, a ten samczyk na pewno inny dystans pokonał, więc może nawet je razem sparuje, będzie ciekawa para, 2 Brukselczyki, jak to się mówi. Ale zupełnie inne Bruksele, taka upalna to była kiedyś parę lat temu, też bardzo ciężka, jeszcze chyba ciężejsza, bo 6 dni wtedy trwał konkurs, cały tydzień się wybijało, bo to wszystko do mistrzostw było okręgu, oddziału, więc trzeba było wybić konkurs. Tutaj prawdopodobnie na to w naszym rejonie nie będą patrzeć, bo to lot dodatkowy, liczony poza mistrzostwami, więc jakby nie ma potrzeby wybijania tych 20% czy 25%, po prostu to, co przyszło w czołówce, no to te czołowe gołębie, no w przyzwoitym czasie te 2-3 dni od wypuszczenia są, no a reszta to jest jeszcze w ramach ścigania się, a teraz to niestety tych, co brakuje, to jest na zasadzie doczłapania, do jechania, pocztą nie przyjdą, bo nie ma wysyłek, ale niestety tak to wygląda, że ja uznaję takie loty, że gołąb leci do wieczora na drugi dzień, a nie, że konkurs się bije cały tydzień, to nikt nie ma na to czasu ani pilnować, ani trzeba robić też z gołębiami, obloty i inne rzeczy, więc nie ma czasu na dobijanie tych kolejnych gołębi, to jest nawet jedni już nie odbijają, no ciężkie, więc to aż tak ekstremalne po prostu odbijanie mnie osobiście nie interesuje. Także słucham waszego zdania, pozdrawiam serdecznie, dobry lot.